Tym razem będziemy lecieć do Sztokholmu. Marcina nie ma, jest Justysia, lecimy w trójkę, no i planujemy całą podróż. Marcin nie ma nic do powiedzenia. Po prostu nie ma go dzisiaj z nami, nie miał czasu, nie mógł, więc my decydujemy o wszystkim, co będziecie widzieć w tym filmie. Nie jem kabanosa, Marcin. A to nie moja wina, że akurat jesz. Teraz jest czas filmu. To pomisz czas filmu. Herbatka tutaj Justynka pije. Ciebie. Dla mnie ta herbatka. Pomisz. Nie widzę. Gdzie to jest? A tu. Dziwnie ta kamera. O, dobrze. Może podajmy jakieś praktyczne informacje. Informacje. Zatrzymujemy się na następnym jeszcze terminalu, bo są 2 przystanki na lotnisku Arlanda i jedziemy najszybszą drogą do centrum Sztokholmu. 3 bilety w obie strony kosztowały nas bodajże 110 koron i czas to 20 minut. Nie mogę przecież patrzeć się na ciebie. A pani coś doda do tego? Nie, Paula wszystko wyjęła. Wszystko jest, tak? Powinien być dziennikarz. Tak, powinnam być dziennikarką. No, życie. Tak? No ogólnie im więcej biletów się kupuje, tym jest taniej i lepiej opłaca się od razu kupić w obie strony, no bo też są tańsze bilety. Czyli Po tak, angielsku. czyli tak zrobiłaś. Tak zrobiłam, tak. Kupiłam od razu nam w trójkę w obie strony. Nie wiem tylko jak dotrzemy jeszcze do hotelu o tej godzinie. No Z zaraz buta. zobaczymy. To już jest ostatni nasz przystanek. Przedostatni A patrzyłaś ile z buta jest do hotelu? No nie, jest kawałek. O, już jedziemy 20 na godzinę. 22. O. Bardzo mało pole. No dobra, jedziemy tym pociągiem. Jedziemy właśnie pociągiem i powiem Wam, że no niesamowite. Już okazuje się, że jedzie 185 km na godzinę. No. To się tak wolno obraca. Smacznego. Najlepszy. Czyli tam teraz nie widać. 187, 8, 9. Ciągle rośnie. Słuchajcie, no i... Chyba nie będziemy jechać, nie? No dobra, zaczęli. Nie, nie szamańska, tylko szwedzka. Szwedzka. Typowa, lokalna muzyka szwedzka, tak? Jest ja- minus 16, ale panu ręce nie marzną. Zobacz jaki sklepie. I dla Mikołaja i dla Mikołajki. No widzisz? Fajna Mikołajka by była, nie? Justyna uciekła, bo bała się, że przebierzemy ją za renifera. Słyszałem, mówię, on się rusza. Mikołaja się rusza. Dobra, idziemy dalej, bo Justyna bała się, że zostanie reniferem. Chciałeś piękny sklep mikołajkowy? Oczywiście nie Po- nagrane, wiesz, bo ja zawsze muszę dubla robić. Dobrze, że jestem cierpliwy, wiesz? Po Już? prawie godzin... No czekaj, na razie ciebie filmuję. Jestem gwiazdą tutaj. Na tym dancingu. Pierwszy raz nie było jeszcze tym. Dobra, po prawie No powiem ci, godzinie... W Szwecji do dzisiaj nie ma stringów, jak taki mróz po majtach ciągnie. Dobra, po prawie godzinnej przebieżce. Po ponad godzinnej przebieżce w sumie. co? No nie, prawie, dobrze, po po prawie szwedzku? godzinnej przebieżce. Okej. I po dużej ilości misia. Dotarliśmy wreszcie do hotelu. Jest, uwierzcie, tutaj. Nawigacja pokazuje, nasz hotel jest tutaj. I co No wy więc na to? rozbijamy namiot. Nie, a tak serio. I cóż, I cóż, to jest I Paula nie nagrała. dźwięk się nagrał. O, wcisnął się miś i nie chce mi dać już nic dziś. Jak to? O. Może za mocno dokręciła? No, trzeba odkręcić, nie? Dostało się tam powietrze. Zepsułaś. Mamy herbatkę gazowaną. I cóż, że ze Szwecji. Ale tak, można było no, prawie godzinę iść.
z ciepłym podkładem Nie wiem, ja tu o godzinie 12 w nocy. Dla niej jest ciepłe, ale... To wszystko stan umysłu. Zastanówmy się, to rozgrzewa od środka. Podobno ludzie lewitują. Nie wiem, jak można przetrwać na tej Antarktydzie. Chciałbym pojechać na Antarktydę, to jest moje marzenie. Bardzo drogie tam wyjazdy są. 20 000 gdzieś wychodzi, wiesz? Aż. No to ten statek tam. A tak wygląda nasz apartament. No, jest dosyć daleko. No, wczoraj nie zdążyliśmy jeszcze już tego nakręcić, bo wróciliśmy późno. Z takim bardzo dużym tarasem. Tutaj mamy jedno łóżko i kanapę i telewizor. I tutaj mamy sypialnię. Po drugiej stronie apartamentu, tutaj są drzwi do łazienki, Justysia się teraz tam kąpie. Jest kuchnia. Kuchnia jest spoko wyposażona, w ogóle bardzo ładne wykonanie. No i jest śniadanie z Polski. Kochani, jak tam śniadanko? Polski. Z Polski. No i zaraz zjemy i ruszamy. Jedziemy teraz busem hop on, hop off. I tak naprawdę wsiedliśmy tam gdzieś niedaleko naszej lokalizacji. Z tym, że bardzo długo czekaliśmy na tym głównym przystanku. Nie, to autobus miał odjeżdżać co pół godziny, tak jest według rozpiski teraz właśnie na grudzień, styczeń, ale no niestety odjeżdża jednak co godzinę, więc pół godziny spędziliśmy w autokarze. Teraz będziemy się kierować do muzeum, do Wasa Muzeum, Muzeum Wikingów i innych takich. Ogólnie zdecydowaliśmy się na zakup City, jak się nazywa? Go City Pass. Bo tak naprawdę okazało się, że wychodzi nas to taniej niż kupowanie osobno tych wszystkich rzeczy. No i wtedy ten autobus, który nas przemieszcza, który można się przemieszczać między tymi rzeczami, które chcemy zwiedzić, jest darmowy, a jakby ta migawka, czyli bilet taki na migawka po łódzku, migawka na 3 dni bodajże kosztowałaby nas 145 zł od osoby, no co jest dosyć drogo. A City Bus nas kosztował, pamiętasz? 1000, no niecałe 1300 zł za 3 osoby za 2 dni. Więc no dosyć drogo, ale można dużo zwiedzić. Zobaczymy, czy to się wszystko opłaca. Jesteśmy w Muzeum Wasa. No, muszę przyznać, że okręt robi wrażenie. Fajnie, bo tak naprawdę ta City Go Pass pozwoliła nam wejść bardzo szybko, bo zapytałam się pana tam ochroniarza chyba, który stał przy kasach, co zrobić w przypadku, kiedy my mamy tą już bilet tak kupiony, więc on nas zeskanował i po prostu wpuścił nas bez kolejki, więc dzięki temu też bardzo szybko poszło. Tutaj możemy zobaczyć model tak naprawdę, jak to wyglądało. No niesamowite. No i nie wiem, czy tutaj będzie widać to, ale tutaj też są piękne zdobienia tych lwów, które no, nadal na tym statku tam z tyłu również się zachowały. Oprócz tego możemy też zobaczyć tutaj działa, które były używane na łodzi. Tutaj możemy w ogóle zobaczyć schemat działania, jaki był wyciągania tego statku Wasa. No i to nie było łatwe przedsięwzięcie, bo tutaj widzimy, że dopiero po 4 dniach udało się go wyciągnąć częściowo na powierzchnię. Można byłoby sądzić, że muzeum dotyczące jednego statku będzie małe i nudne. Okazuje się, że tak nie jest. Kochanie, dlaczego zatonął? Ale że oni się nie wstydzą tego, co? No. Że wybudowali tak wielki
okręt, że on po wypłynięciu z portu się wywrócił po prostu. I Wywrócił zatonął. się, no i nabierał wody też przez Otwory strzelnicze. otwory strzelnicze, No, czyli one tak. też trochę były może za nisko względem zrobione. No nie, on pochył jakiś złapał coś takiego. No ale trochę też jak się patrzy na niego, to teraz jak znam historię, mam trochę takie wrażenie, że rzeczywiście on był niewyważony, ale trzeba przyznać, że no niesamowita robota. Oczywiście on jest odrestaurowany. Ile on lat leżał? 333 lata pod wodą, ale z tego co ja tam patrzyłem, to mi się wydaje, że oni go wyciągnęli i on tak wygląda, nie? Że oni nic nie odrestaurowali, że tak się zakonserwował pod Tak wodą. się zakonserwował. No sól konserwuje w końcu. Tak mi się wydaje, Więc- że tak było gdzieś napisane, ale... No wygląda niesamowicie. Naszym drugim przystankiem tutaj jest Muzeum Wikingów. Prawda? Robi wrażenie. Ships on vigor of the waves are skimming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, ravens soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me. Oh, 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 to love the strings of destiny. Oh, 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 Valhalla calling me. Valhalla. Można się wpisać. No, moje imię jest tutaj zapisane i naprawdę to źle wygląda. Znaczy, ale twoje to wygląda całkiem fajnie. Tak męsko. Męsko. Ale Ale dlaczego zgodziłeś? pizzę nie ma. Jest niedostępna. A. Widzisz gdzieś? No nie ma co. No dobra, wezmę te. Też nie ma. Nie, jest tu. Co nie ma? No nie ma co. No cóż, trzeba iść na ustępstwa. Bardzo ładnie. No, bardzo ładnie. Taką tablicę rejestracyjną sobie dam. Albo taki tatuaż sobie zrobisz. Sails are swaying on the crimson rivers, blood and glory in the fighting fields. Shields are shattered into splintered timbers, iron and
saffran här va? Ja, men jag köpte såna och såna. Det är saffransbulle. Är det Jag vet inte, saffran? det är bara saffran här tror jag. Och det är ingen jättestor saffran. Kanel då. Allt är saffran tror jag. Ja, przepraszam. Ale tam pachnie cynamonem. Zapachy. Oprócz jedzenia oczywiście i ozdób świątecznych można kupić tutaj ale my w poszukiwaniu wiśniówki. A, wiśniówki. Szwedzkie. A to czego? Nie wiem. Śledziówki? Mam tego śledzia w puszce. Tam sprzedawali właśnie ryby. Są wyroby jakieś cukiernicze. No dobra, można przyznać, że jest tutaj świątecznie. Fajne foki, co? Fajne foki. No dobra, foki się przed nami pochowały po prostu. Chyba przed mrozem. Chyba przed mrozem. No dobra, ale idziemy do reniferów. Może one się nie boją mrozu. Renifery są straszne. Piękny, świeży szwedzki śnieg. Dawaj do góry. I już się schowała, no. To bałtycko. Zaraz mi podniosła. I co? To był renifer. Chociaż myślę, że nie dla każdego łosia inny łoś to jest renifer. A tam nie było tak, że jeden to był łosia. Zobacz jaka fajna chatka. No, fajna. Pomysłowa, nie? Można na dole zapalić ognisko, żeby było cieplej. Żeby się nie zjarał, ale widzę, że mają takie... Ale rzeczywiście chyba mróz poszedł, bo widzę, że wszystko zamarzło, co? Tak, no. A była woda wcześniej, no. Tak. Nie no, zdecydowanie temperatura bardzo musiała spaść. Nie wiem jak... Uwaga na niedźwiedzie. No właśnie. Na razie on śpi. One śpią. No bo jest zima, no niedźwiedzie idą na sen zimowy. No dobra, to musimy wracać, bo tu już więcej nic nie Nic nie... Proszę bardzo, Sztokholm nocą pięknie oświetlony. I co? I tu mamy boczną uliczkę i zaczynają się. Tesla podłączona. Ładowarki są przy ulicy, zobaczcie jak fajnie. Tu jest kurna jakieś MG czy coś, kolejna Tesla. I ładują się. Volkswagen, BMK. Cała ulica ładowarek. Ciekawe czy to jest płatne, czy darmowe te ładowarki. Nie widzę tu żadnego czytnika płatności. Po angielsku chyba też nie ma. Chociaż, no tak. No, Lexus też jest. I Hyundai elektryczny. I pyk, koniec. co to jest, ale też bym tego nie chciała. Wyprawa na biegun. Biegun zimna. Biegun zimna. Tam mieszkamy, na tym osiedlu. Za tą górą śniegu. No a tutaj jesteśmy przy takiej polance. No dobrze, no to jesteśmy w takim miejscu, w którym przechodziliśmy z misiem. Polanka miejska, gdzie ludzie normalnie sobie od rana jeżdżą na nartach. Nie wiem, czy to będzie super widać. Jesteśmy dosyć daleko od nich, ale tak jest. A my się teraz udajemy znowu do naszego busa. Hop on i jedziemy na zamek.
Ships on vigor of the waves are skimming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, ravens soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of vigor of the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, oh, the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me. Oh, oh, to love the strings of destiny. Oh, oh, Valhalla calling me. Valhalla calling me. Sails are swaying on the crimson rivers, blood and glory in the fighting fields. Shields are shattered into splintered timbers, iron and steel. Fires are rising and the bells are ringing. Glory take us into Odin's halls. Golden glimmer and the sound of singing as guards call. Oh, oh, the echoes of eternity. Oh, oh, Valhalla calling me. Oh, oh, to pluck the strings of destiny. Oh, oh, Valhalla calling me. Valhalla calling me. Wind and the waves will carry me. Wind and the waves will set me free. Wind and the waves will carry me. Wind and the waves will set me free. Generalmarsch. Uppbrott eller signal till bajonettanfallets inledande. Charge! Nie wiem, co to jest. No co? No, to jest zmianowane. Co to jest za pomarańczowy? 10% baterii. Że on tak stoi, ja bym Tropp. Signal till återsamling. No, pięknie jest zrobiony ten pałac. Trzeba powiedzieć, to jest grubo i to jest chyba najbardziej bogaty pałac, w jakim byliśmy do tej pory. No zobacz, te są ogromne. Ale zobacz, tak samo same te. Uśmiech. No, także tego. No naprawdę, no z złotem tu wszystko ocieka.
Ale to skoro oni nie mieszkają w tym pałacu, tylko mieszkają w innym, to jak tamten pałac musi wyglądać? Mm? No bogato. Taka różowa. No wszystko to jest bardzo, bardzo pięknie zrobione. No zdecydowanie ten pałac to jest coś, co warto zobaczyć w Sztokholmie. Bo jest no niesamowity przepych. I w ogóle bardzo dobrze zachowane, tak? No nie było wojny. No, nie było wojny, tak? I Więc... grabieży. I grabieży. I chowania, wynoszenia, przenoszenia, tak? No, Jak we wszystkich innych krajach. więc naprawdę pięknie. Dobra, jesteśmy w Muzeum Nobla. Tutaj nawet część, która zaciekawi dzieciaki. Trzeba przyznać, że rzeczywiście tutaj jest duże skupienie na dzieci i wszędzie praktycznie znajdują się jakieś atrakcje dla najmłodszych. A ja zgubiłam już Marcina. Nordliga land. En av dem är Sven Hedin som jag tillägnat denna diktsamling Eldflugor. Det är mina drömmar och tankar i svensk språkdräkt. Det här året har jag rest så mycket och träffat så många. Ärkebiskopen Nathans...